the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, czas żebyśmy przerobili temat KVK i tego co się teraz dzieje. Wziąłem na tapetę jedno takie KVK, które uważam, że będzie naprawdę bardzo mocne. Jeżeli mi się uda być w tych godzinach też online, kiedy oni będą mieli jakieś walki, postaram się zrobić z tego live'a, ale nie będę ukrywał, z tego co przeglądałem ostatnio z dobierań i z tego jakie królestwa są w różnych KVK, najbardziej zainteresowało mnie KVK, które jest tutaj przed wami, czyli gdzie walczą królestwa dwa imperialne. Do tego tutaj jest trzy bardzo królestwa, które możecie znać kiedyś z moich streamów lub też filmików, gdzie z nimi, jakby tak powiedzieć, walczyłem lub też byłem w sojuszu, lub też kiedyś z nimi współpracowałem. I zaraz sobie oczywiście rzucimy ze strony Flesza, jak to wygląda KP-kowo, siłowo. Wiadomo, że to było niedawno tam aktualizowane, może to być zmienione, ponieważ oni tam bardzo teraz przerabiają pre-KVK. Film, kiedy jest nagrywany w niedzielę, a wy, jakby tak powiedzieć, ten film dostaniecie troszeczkę później, prawdopodobnie to będzie środa, więc oni już praktycznie będą już chyba, tak, oni już będą w pierwszym dniu w Lost Kingdom, więc to akurat będzie moim zdaniem bardzo fajna data, kiedy żeby ten filmik moglibyście obejrzeć. Ponieważ będzie to KVK, które moim zdaniem będzie bardzo wyrównane i bardzo ciekawe na ilość, ilu tam jest bardzo dobrych graczy i też mocny KD. To jest naprawdę coś, co warto sobie przeglądać, to KVK, bo wygląda ono bardzo, bardzo mocno. Przerzućmy sobie od razu tutaj, jak to wygląda ogólnie na stronie Flesza, przepraszam. Zobaczcie, tutaj mamy dwa bardzo mocne królestwa. Nie patrzmy tylko na siłę, patrzmy też na KP. Jeżeli sobie posortujemy ich po KP, no to możemy zobaczyć, że tutaj 2638, które grało ostatnio ze mną KVK, też widać się bardzo wzmocniło od tego, kiedy grali z nami. Oni byli naszym, no, jednym z bardzo wymagających przeciwników. Oni też tam mieli bardzo dużo, nie wiem czy teraz mają, bo po tam problemach 1 czy 6, 5, nie wiem czy ci gracze będą też pilotować im teraz, ale oni mieli tam bardzo dużo pilotów. Pytanie, czy na tym KVK też tylu będą mieli. Było to przez cały czas KD aktywne online i walczyło o gwiazdę, więc sama ich siła, same ich KP naprawdę robią wrażenie. Zresztą są w tym momencie na 21 miejscu, jeżeli tak ich tutaj segreguje Flash, prawdopodobnie to jest po KP, tak, po KP albo po sile. Kurczę, już nie wiem jak oni tutaj zawsze jest, pewnie po sile. Popatrzmy sobie dalej, mamy 3308, to jest, jak dobrze pamiętam, Imperium. Mamy 2906 KD, które ostatnio, jakby tak powiedzieć, się chyba, jakby tak powiedzieć, no ciężko mi jest nazwać, że to jest KD, które jest jakiś tam od dłuższego czasu w jakichś tam w topkach. Oni po prostu niedawno tam to KD, jakby chyba była zmiana R5, rady, by tam przejęli to KD i dużo tam graczy po prostu dobrych poszło i gra, więc no może być naprawdę ciekawe, jak to KD się zaprezentuje. Mamy 1079 KD, które dobrze znacie z mojego KVK, kiedy byłem na 2732 i no znam bardzo dobrze Kana, bo grałem z Kanem już w sumie KVK 3 albo 4 razy, jak i w sojuszu, tak i przeciwko nim. Wiem, że to jest bardzo dobre królestwo, to było królestwo, które wybierałem między nimi a 1.5.4, kiedy dołączałem tutaj do 1.5.4 w październiku, jakoś tak to było, czy tam w listopadzie. I no naprawdę fajne KD i wiem, że tam są poukładani gracze, zresztą dużo tam streamerów, bo Gainza i Shapi tam grali, kiedy z nimi byłem w sojuszu, tak, w sojuszu byliśmy takie, że byłem na 2732, wiem, że już teraz nie ma, oni poszli na inne KD, no ale to KD 1079 dalej jest bardzo mocne. 2217, trochę mniej to KD znam, chociaż przewidziało mi się tam nieraz w statystykach, więc wiem, że nie jest takie złe. Inne kadeki tutaj co mamy niżej, tak, na przykład 1696, 3379, 3217, 313, 3358 i 2426. To są kadeki, których tam troszeczkę mniej znam. 3379 niedawno zacząłem poznawać, bo też mam tam znajomych, którzy grali ze mną kiedyś na 3090 lub też mamy tutaj też jednego z Polaków, jest to Jebaka.
Tam są moi znajomi z 3090 Balancer i Quadra, które przedtem grali też na bardzo mocnym KD 3159, jak dobrze pamiętam. To królestwo chyba się już rozpadło, czy w ogóle już jest dead. Nie wiem, jak to tam wygląda ostatecznie. Ale no spadli strasznie po 4 gwiazdach, kiedy nie mogli zdobyć tej 5. Dwukrotnie się tam rozsypali. Zresztą trafili na bardzo mocne wtedy KVK przy tylu i przy takiej ilości siły, jaką oni tam mieli, no to nie było dziwnego. No i też mamy 1.1.5, znaczy KD 1.881, który jest w seedzie B. W ogóle tak dziwnie ich tutaj dobrał, no ale oni tam sobie pewnie byli na pograniczu między seedem A a seedem B. Tak chyba mi się zdaje, że tak to Lili to potraktowała, bo no nie wiem dlaczego to KD tutaj jest, no ale prawdopodobnie z tego powodu. I przejdźmy sobie może tutaj do tego, jak oni będą grać, jeżeli chodzi o sojusze. Samo to, że jak tutaj widzimy niebieska strona i czerwona strona, 1.079, 1.696 i 3.217 są w jednym kampie. Jak zobaczycie, macie siłę wszystkich ich kont na 25 poziomie. Jeden z 0.79 ma tych 558 kont, zresztą oni też inaczej się zapisywali, zaraz wam też to pokażę, jak tutaj się zapisywali z tymi domenami i tak dalej, bo też to jest, żebyście nie popatrzyli, że jest domena druga i tam nic nie będą robić, jak to przeważnie w domenach jest, to tutaj jest akurat celowo tak porobione, ale możecie zobaczyć, że sam jeden kamp ma naprawdę dużo siły. Tu już jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajny ten kamp jest dopasowany. Tutaj jak zobaczymy na przykład 2906, 3379 i 3358, oni też są w miarę wyrównani. Wiadomo, że niektóre królestwa są dość młodsze i też do starszych nie aż tak kapekowo się mogą nie dorównywać, oczywiście mogą nie być na takim samym poziomie. No ale zobaczmy po prostu tutaj, jeżeli chodzi o siłę, jeżeli chodzi o te farmy, które też przypuszczam mają tutaj zapisane i będą reinforcować rally, garnizony, no to tak widzicie, jak 1.079 albo 3.379 ma ich dużo, bo to jest ponad 500, w sumie 3.358 też. No i oni będą grać oczywiście na, tutaj powiedzmy na tą stronę czerwoną, gdzie jest Northumbria i Wessex. Oczywiście te mogą się prawdopodobnie zmienić, to Mercia, England, Northumbria i Wessex, bo tam się kto tam wygra PKVK pewnie i tak mi się zdaje, że tam było coś takiego, że kto wygrywa PKVK, jak dobrze pamiętam, oni decydują kto co tam wybiera po kolei, więc też tutaj miejmy to jakby tak na uwadze. 2469, 3308 i 3017, tu mamy Królestwo Imperialne. No i tutaj można powiedzieć, że jeżeli o KP wyglądają najsłabiej, no ale 3308 to jest bardzo mocne królestwo, no ale też ma dużo kont. Więc pytanie, czy 3308 będzie takim odpowiednikiem na przykład 3217, które ja grałem niedawno KVK i też mieliście jakby tak powiedzieć wgląd, jak to KD było młode i potrafiło nam zrobić bardzo ilością graczy bardzo pod górkę. Teraz mogę wam w sumie przy okazji też powiedzieć, no 3-2-1-7 to praktycznie teraz już jest takie, już nie jest na tym poziomie co było, bo tam KD też się bardzo posypało, też się ludzie porozchodzili po innych królestwach, więc tam też jest no dużo zmian. A propos 3-2-1-7, ale wróćmy ogólnie do tego KVK. Oni oczywiście są sojuszem z 2-2-1-7, 1-8-8-1 i 2-6-3-8. No i tutaj możemy zobaczyć sobie, że 2-6-3-8 dostało jeden z najsłabszych jakby tak królestw do kampu, bo 1-8-8-1. Potem mamy 2-2-1-7, które no wiem, że niezłym kadekiem, bo widziałem ich tam parę razy jak rekrutowali, też widziałem ich KVK parę razy, więc to nie jest złe KD. Więc jak tak popatrzymy sobie na takie porównanie tej ich siły i ich kapeków, no to mi się zdaje, że to takie dobieranie i też połączenie kampów było naprawdę bardzo fajne. Dość dobrze się dobrali, ponoć po godzinie się już udało im też to wszystko ogarnąć. Jak zobaczycie tutaj jedna strona będzie miała ponad tam 3 biliardy, dobrze mówię, KP. Dobrze mówię, bo chyba tak, może coś tutaj przekręciłem. Tak będzie ponad 300, a tu będziemy mieli ponad, no tutaj jak tak byśmy połączyli z KP, no to tutaj wygląda ten kap czerwony, jakby tak powiedzieć, że będzie miał więcej, bo tam ponad 3700. Ale no w sumie jakby tak no też inaczej by to rozbić też byłoby ciężko, ale mi się zdaje, że i tak to KVK jest fajnie dopasowane.
I będzie tutaj dużo walk i mam nadzieję, że te walki będą naprawdę czyste, nie będzie jakichś zdrad i naprawdę no któreś z tych królestw wygra. Ja tu będę kibicował przede wszystkim 3379, będę kibicował 1079, bo uważam, że to są bardzo fajne KD. 2638 wiem, że są mocni i wiem, że ich aktywność potrafi zgniatać, więc tutaj nie będę zdziwiony, kiedy oni wejdą w walki i będą pokazywali swoją siłę, bo to KD też się bardzo wzmocniło. Zresztą na 2638 też mamy znajomego Polaka, który zmigrował na poprzednim KVK, gdzie z nim rozmawiałem, był po stronie akurat ziemi, kiedy z nami grał, ale zmigrował do tego właśnie kampu, który był wtedy w wietrze, czy do 2638. Więc to KD no dość mocno urosło w siłę. Widać, że są naprawdę nieźli. Więc no będzie bardzo ciekawe, jak oni sobie wszyscy tam poradzą w tych walkach, jak będą wyglądały te pierwsze strony, jeżeli chodzi o strefę piątą i jak też to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o Kingsland, bo wiecie o tym, że tam pas 7 na Brytanii to już jest taki przepychanie się no i zabezpieczanie strefy jak w Heroic Anthem. I przejdźmy sobie ogólnie jeszcze do danych, które mam z niedzieli, czyli z ich trzeciego etapu. Oni są już teraz na etapie fortowym, czyli co tu mamy? Rezerwa burzy, to jest akurat screen, to są z królestwa 3379, czyli tutaj jakby z tego kampu, który tutaj najbardziej, jakby tak powiedzieć, no wygląda punktowo nieźle. Ciężko mi odpowiedzieć wam, które KD tutaj... O, ale w sumie tu będziemy mieli odpowiedzi. Poczekajcie. Tutaj 3308, czyli Imperium bardzo punktowo przycisnęło i 2906, 3379 jest drugie, 1077 jest czwarte, 2217, czyli kolejne KD też tam co z domeny się zapisało, też jest dość wysoko. A tutaj mamy resztę 1696, 2638, 3358, 3217 i 24269. Jakoś tutaj nie widzę. Ok, nie, 2906 widać też pokazuje siłę, czyli ogólnie ten cały kamp, jak tutaj patrzyliśmy, ten kamp, czyli ta Mercia, no pokazali prawdziwą siłę w szkoleniu, bo to przynajmniej na szkoleniu się najbardziej rozwija, ale jak zobaczycie sobie na te punkty, jeszcze jest półtora, wtedy, bo jak robił to jest ponad dzień jeszcze robienia fortów, więc no, mają dość przewagę. Tu przypuszczam, że jak Gwiezdna Rezerwa, to tutaj będzie jakoś rywalizować. Nie wiem, co jest w Gwiezdnej Rezerwie, bo nie wiem, jak tu akurat widzicie, to jest rezerwa fal, rezerwa świtu, a inaczej tu mamy to rozpisane, więc tu akurat ciężko mi jest powiedzieć, kto gdzie jest. Ale sami możecie potem jakoś wydedukować po KVK. Wygląda to naprawdę imponująco. Nie będę mówił, że tutaj 6 królestw jest ma tutaj ponad bilion zrobione tych punktów. To jest naprawdę dużo, nie? To jest naprawdę dużo i mi się zdaje, że to KVK będzie naprawdę fajne. Naprawdę będzie niezłe. Tak, tutaj wygląda tak, no. Dlatego ja to KVK chcę sprawdzać, zobaczyć jak to tam wygląda. Zresztą parę królestw z tego KD jest moją osobą, jakby tak powiedzieć, zainteresowaną. Jak patrzymy przyszłościowo, tak widzicie, tu mamy akurat te screen, tak jak mówiłem wcześniej, od Jebaki. No ale wygląda to naprawdę imponująco. Więc no zobaczymy, kto tam co pozgarnia oczywiście. Wracając ogólnie do gry, to tutaj jeszcze wam chciałem właśnie pokazać te wersje. O, tu mamy w sumie tak, bo tutaj mamy już Imperia, 2638 jest już jako Imperium i 3308 jest jakoś Imperium. Możecie zobaczyć właśnie, że niektórzy się zapisali jako druga domena, nie? Żeby was to nie zmyliło, to nie jest tak, że oni wysłali tutaj swoje farmy i zapisali się drugą domeną. Akurat te królestwa, które są tutaj na tej drugiej domenie, oni zrobili taki myk, że w pierwszej domenie zapisali swoje właśnie farmy i te sojusze, te sojusze prawdopodobnie słabsze i zapisali po prostu w pierwszej domenie, a w drugiej zapisali swoje najmocniejsze konta, więc
Sądząc, tak jak widzieliście po kapekach, no to które pokazywałem wam, wygląda to naprawdę nieźle. Więc no, będziemy to obserwować, bo może akurat któreś z tych królestw będzie moim nowym królestwem, moim może nowym domem, chociaż nie skreślam innych królestw, które też już mi tam jakieś propozycje dały. No i ja, tak jak wam mówiłem wcześniej, ja chcę poczekać i wybrać w końcu jak najlepiej, bo chciałbym w końcu naprawdę mieć stabilne KD i posiedzieć dłużej niż 2 KVK. Miałem taką nadzieję, że 1.5.3.4 będzie tym KD, no niestety to, co się pozostało po nowym roku i tymi zmianami i decyzjami niektórych liderów, niestety będzie ciężko, żeby miał ręce i nogi na takim poziomie, jak to miało wcześniej. Chociaż, słuchajcie, może się coś zmienić i może być tak, że naprawdę ta ekipa tu sobie da radę i zrobią nową rekrutację, pościągają paru graczy i to KD znowu zacznie żyć. Też tak może być. Więc zobaczymy. No. Na tą chwilę jest duży pytajnik. I na tym skończymy. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że lajkujecie, komentujecie. Pchajmy ten kanał do przodu, udostępniajcie, lajkowanie, komentowanie to naprawdę mi pomaga w zasięgach, subowanie, polecanie innym graczom też mi to pomaga. Zresztą, jak widzieliście, wjechały tematy ostatnio samouczka, czyli też coś, co robimy dla nowych graczy, żeby też wiedzieli, jak zacząć mniej więcej, jak się, jakby tak powiedzieć, odnaleźć w tej grze, bo to nie jest dość ważne. Nie? Trzymajcie się. Elo.